You know how well that went. Okay, Chris, just to start, how are you feeling today? Może go położyć. Informacja. Okay, so starting. How are you doing today? Hello. I feel good. How are you guys feeling? Because I saw some of y'all running around last night like you had a couple drinks. How are you feeling? Pretty good, thanks. Good. No dobrze, będziemy prosili o pytania z sali. Pierwsze pytanie. Sir, are you... Sir? Czy wie pan, czy jest pan tego świadom właśnie, jak bardzo żartem internetowym i memem stało się właśnie to boy z God of War? So the question is, how aware are you that the boy line from God of War has become internet and some kind of phenomenon? You kind of just never know. So I had, after 2 years of saying, boy, I was like, doesn't he have a name? And the answer was no. He didn't have a name yet. That's why he was called Boy for so long. But it worked. Oh, I'm sorry. Tak naprawdę to nigdy nie wiesz, czy takie coś się dzieje, czy się wydarzy. I przez pierwsze 2 lata pracy nad grą po prostu używałem wyrazu boy, żeby określić postać, która w tej grze była. I zapytałem w tym momencie, czy ten chłopak ma jakieś imię? I okazało się, że nie, że ta postać jeszcze nie została nazwana i dlatego też było to używane w ten sposób. I need you to say boy. Nobody listens to him. Boy. All right. And then finally, after about 2.5 years, it was decided he was going to be Atreus. But it actually ended up working because it was then used to show that they were getting closer, that he stopped calling him boy and started calling him Atreus. So it worked out really well, I think. How about you? Do you think so? I po 2,5 roku pracy nad grą w końcu została podjęta decyzja o nadaniu postaci chłopca imienia Atreus. I wtedy okazało się, że faktycznie ten zabieg z używaniem tego wyrazu boy zadziałał jako tło dla pokazania budowania się relacji między Kratosem a młodym chłopakiem, który przestał go nazywać boy, zaczął go nazywać po imieniu. To pokazywało, jak zbliżyli się do siebie podczas przygody. Okej, proszę mi Chciałam zapytać, jak rozpoczęła się twoja współpraca z Bane'em? Okay, so the question is, how did your cooperation started with Cory Barlow? Oh, I just met Corey in the audition, and wait, how was it, or how did it start? How did it start? Oh yeah. So it just I met him at the audition. That's when I first met Corey. And the thing is, you never remember like who's who till you get the job. So I didn't even know he was the director. Naprawdę pierwszy raz spotkałem go na castingu, na przesłuchaniach i tak naprawdę w branży to tak, że nigdy nie wiesz, kto jest kim, zaczniesz na kogoś pracować, więc tak to się zaczęło. And I also didn't know he was the one responsible for the reboot. So when this white guy was talking to me at the audition, I had no idea who he was. So it was, but that was the start of it. Just it
the audition. Nie wiedziałem, że jest w zasadzie reżyserem tego projektu, nie wiedziałem, że on był zarządca, więc w zasadzie jak spotkaliśmy się na przesłuchaniu i na ten biały gość, który do mnie mówił, to w zasadzie nie byłem pewien, że to jest właśnie ta osoba i nie miałem świadomości, że jest odpowiedzialny również za reboot serii World of Warcraft. A question. You forgot to call me sir. Actually, I prefer madam. All right. I would like to ask you, Madam? which Stargate episode do you like the most? And the second question actually is, could you say indeed? I'll answer the second question first. Yeah. How many of you were in the talk yesterday? To był wczoraj nasz. Okay, so my favorite episode to watch was Heroes Part 1 and 2. Yeah, I thought... Więc moim ulubionym odcinkiem, jeżeli chodzi o oglądanie Stargate'a, byłby to Heroes, część pierwsza i druga. Because I think everything that Stargate was about, the battle scenes, the action scenes, the humor, and then it was touching because of the death of Fraser. I thought those were our two best episodes. Wydaje mi się, że w tych dwóch odcinkach zawiera się wszystko to, czym Stargate jest, czyli sceny akcji, sceny walki, ten humor popularny, no i był też wzruszający moment, jeżeli chodzi o moment śmierci Fraser, więc jakby wszystko w pigułce. My favorite episode to do was the 200th episode because we got to do a lot of different characters and people who had worked on Stargate for 10 years, had never been to set, actually all came to set that week, and we were able to tell them how much we appreciated them, how much we loved them, and so it was just a great week. So the 200. A jeżeli chodzi o odcinek, który się nie realizowało, to byłby to odcinek setny, czyli ten okrągły, gdzie ludzie z całej obsady mogli przyjść na plan, odwiedzić ten plan, usłyszeć od ekipy, jak bardzo wszyscy pracujący przy tym projekcie się liczyli, jak byli ważni dla tego projektu, no i też dlatego, że było odgrywanych wiele postaci i było to troszkę coś innego w stosunku do reszty. Indeed. God Slayer. So, what's helped you become the new face and the new voice of Kratos? And building the chemistry with a boy. Pytanie jest, jako że jesteś zabójcą bogów, co pomogło ci zostać tą postacią? Well, obviously, it's because I am extremely well built and extremely handsome. Yeah, gosh, it over the course of a career, which is funny for me to say, there are things that just happen that were kind of just meant to happen. Na przestrzeni swojej kariery, co w ogóle brzmi śmiesznie, jak to mówię, są pewne rzeczy, które po prostu się wydarzają, które jakby wydaje się, ich przeznaczeniem jest się wydarzyć. And much as Kratos was going through a change in his life, I was going through a change in my life. So,
I'm old. So in Hollywood, you have to make a decision. Either you're still going to try to be the star of stuff, or you're just going to try to be a working actor. Tak jak Kratos przechodził pewną przemianę w tym tytule, zmieniał się wewnętrznie, tak samo ja również przechodziłem przez zmianę i wydaje mi, generalnie jestem już stary, więc na pewnym etapie w Hollywood trzeba podjąć decyzję, czy chcesz być osobą, która w czymś jest gwiazdą czegoś, czy po prostu przechodzi na karierę pracującego codziennie aktora. So I made the decision to give it one more try to star in something. So I quit drinking. And I got myself into the best shape of my life. And my very next audition was God of War. Podjąłem tę decyzję, że chcę spróbować jeszcze raz zostać gwiazdą jakiegoś projektu bezpośrednio i podjąłem decyzję o rzuceniu picia i o tym, żeby się doprowadzić do najlepszej swojej formy, jaką kiedykolwiek miałem. Yeah, so it was just one of those things that was just meant to happen. I was so dead set against doing voices in video games and stuff like that. But when I first got the script, I didn't even know it was a video game script. I thought it was this big A-list script. Więc przesłuchania na Kratosa do God of War'a to było dosłownie następne przesłuchanie, jakie miałem i z początku byłem bardzo przeciwny temu, żeby w ogóle brać się za terminowanie gier wideo, ale w zasadzie kiedy dostałem scenariusz do God of War'a, nie zdawałem sobie sprawy nawet, że to jest scenariusz do gry wideo, myślałem, że to jest po prostu jakiś pierwszy dobry projekt filmowy. And so I called my agents and I said, why are you sending me this script? Like, obviously, it's going to go to some big actor. Zadzwoniłem do swojego agenta i zapytałem go, dlaczego w ogóle dajesz mi ten scenariusz? Przecież ta rola na pewno trafi do jakiegoś aktora o wielkim nazwisku. And they said, well, did you like it? I said, I loved it. I thought it was one of the best scripts I've ever read. And they said, well, it's a video game. Zapytali mnie, podoba Ci się ten scenariusz? Mówiłem, tak, jest super, uwielbiam go. Więc powiedzieli, no cóż, to jest gra wideo. And so then I told agents, then why did you send it to me? W takim razie, dlaczego mi go wysłaliście? That was good. That was kind of sexy. So they convinced me to go in because Sony had said, look, we're not going to shoot, we're not going to just have his voice. He's going to be the character. I wasn't really convinced, but I said, okay, I'll go in. I zaczęli mnie przekonywać, ponieważ Sony powiedziało mi, że to nie chodzi tylko o głos, tylko chodzi o człowieka, który wcieli się w tę postać faktycznie z całym motion capture i tak dalej. Nie byłem do końca przekonany, ale wybrałem się na tę brzmiankę pierwszą. So it went really well, and I called my agents and I said, it went really well. I think I'm going to get this. And so that was like a Thursday or Friday. But anyway, I didn't hear anything before the weekend. So usually that's a really bad sign. No i faktycznie poszło całkiem nieźle i po tych pierwszych przymiankach zadzwoniłem do swojego agenta i powiedziałem, że poszło nieźle i wydaje mi się, że dostanę tę rolę. To był gdzieś czwartek, może piątek. Czekałem na telefon zwrotny od Sony, no i nie przychodził i generalnie zasada taka zdroworozsądkowa jest taka, że jeżeli ktoś przed weekendem nie zadzwoni, to znaczy, że nie poszło najlepiej. So on Monday, we did get a call from Sony, and it was Sony saying, you know, we like Chris. We'd like for him to come in for a chemistry test. Well, chemistry tests are generally for either really big series or really big movies.
not for video games. Sony zadzwoniło w poniedziałek i powiedziało, że okej, podobało nam się to, w jaki sposób Chris wypadł i chcemy go zaprosić na test chemiczny. I generalnie takie testy robi się tylko albo dla bardzo dużych serii, albo dla bardzo dużych filmów. Generalnie nie robi się tego dla gier wideo na co dzień. So I go in and I meet Sonny, who plays Boy, or Trick, and we get along really well. So I call my agents and I said, I think I got this. I pojechałem tam na miejsce i tam spotkałem Sonny'ego, który odpowiada za rolę Artiusa i generalnie dogadywaliśmy się świetnie na planie podczas tego testu i po zakończeniu tych przymiarek zadzwoniłem do swojego agenta i mówię, że poszło świetnie i wydaje mi się, że dostałem tę rolę. So then again, we didn't hear anything for a couple days. Potem znowu nie usłyszeliśmy niczego przez parę dni. So then we get a call saying Sony would like to have you back in for another chemistry test. Potem dostaliśmy znowu telefon od Sony zapraszający nas na kolejny test. So I'm like, come on, like. So I go back in for another chemistry test with Sonny, and I say to him, "You told me you didn't like me, didn't you?" Więc na początku byłem bardzo szczerowany tą postawą, ale spakowałem się, pojechałem na ten kolejny test, gdzie spotkałem się ponownie z Sony i podchodzę do niego i mówię, wiedziałeś, że mnie nie lubisz, tak? So I was hoping he would take it like I meant it, as a joke, and thankfully he did take it as a joke, and we started laughing, and we never actually read any more lines. We kind of just hung out and laughed, and that was kind of the end of it. That kind of sealed it for getting the job, just how well Sonny and I got along. I miałem nadzieję, że odbierze to tak jak zamierzałem, czyli jako żart. No i szczęśliwie tak się właśnie stało, zaczęliśmy się śmiać z tego i tak naprawdę podczas tego drugiego testu nie przeszliśmy przez żadne linie dialogowe, przez żadne próby i tak dalej. Po prostu spędziliśmy trochę czasu razem, śmiejąc się, nawiązując fajny kontakt i to wystarczyło, żeby przekonać resztę ekipy i zdobyć tę rolę po doborze. I mean, and it probably didn't hurt that I am extremely well built and extremely good looking. Dzięki, następne pytanie. Jak zaczęła się twoja przygoda z całą serią Gwiezdnych Wrota? So how did the adventure with the StarGate actually begin for you? Once again, that was just audition. The funny thing is, so we had screen tests. W zasadzie dosyć prozaicznie. To również było przesłuchanie, no i zaczynaliśmy od testów ekranowych. So there were, 3 Carters, 3 Jacksons, 3 Hammonds, 10 Teal'cs. Więc większość postaci było dobierane trójkami, ale było 10 osób kandydujących na roli kilka. So the funny thing, I actually didn't say this yesterday. When you go for a screen test, you're all there together. So you're waiting while everyone else screen tests, just like they're waiting on you to screen test. Coś, czego nie powiedziałem wczoraj, generalnie podczas takich testów ekranowych śmiesznym efektem jest to, że wszyscy idziecie na taki test razem, więc jeżeli ktoś właśnie przechodzi ten test, to czeka się na niego, nie czekają na ciebie, kiedy ty go przechodzisz i tak dalej. So while we were waiting, Michael and Amanda and I just started kind of hanging out, like waiting our turn, and I had known Donnie, Don as Davis, from MacGyver. He was a stand-in on MacGyver. So Donnie was there, and I was talking to Donnie, and just the fact that we all got the job was great. And none of us knew it till our first day on set. So it just turned out perfect.
I stojąc w tej kolejce, czy czekając na swoje testy, zaczęliśmy rozmawiać z Amandą, i Michaelem. I po prostu czekaliśmy, spędzaliśmy razem czas i spotkałem też do niego, z którym pracowałem przy MacGyverze i również zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i fakt, że potem wszyscy dostaliśmy razem rolę, o czym nie wiedzieliśmy, zanim nie spotkaliśmy się pierwszego dnia na planie, był bardzo, bardzo fajny i fajnie rozpoczął te prace nad serialem. Hej, to są pytania. How do you feel being immortalized in all of those media? You know, in RPGs and pen and paper RPGs like this. There is a Stargate SG-1 RPG, so yeah. In all of the series and the video games, how do you cope with all this fame and the fact that everyone just seems to recognize you? Pytanie jest, jak się czujesz z tym, że jesteś umieszczany w wielu różnych produktach, grach, RPGach i tak dalej? Jak się czujesz z tą sławą i z tym, że możesz być rozpoznawany na każdym kroku? You know, I feel like I should have a lot more money. You know, it's weird. It's like any other job, right? The only thing is, you know, my job is committed to film, well, or whatever it is now. To jest bardzo dziwne, bo generalnie czuję się jak po prostu, czuję się jak to była każda inna praca, tylko że moja praca akurat jest związana z filmem czy z telewizją. So when I'm not on set, I forget what I do for a living. Generalnie jak nie jestem na planie, to zapominam o tym, co robię na co dzień zarobkowo. It was really, I want to say I've gotten used to it, but I really haven't. I still have that thing when people are looking at me, I want to go, what's wrong? And then I remember, all right. Ja rozumiem, że zdążyłem się takiego przyzwyczaić, ale tak nie jest i generalnie na co dzień zdarza mi się, że ktoś się na mnie patrzy i moją pierwszą reakcją zazwyczaj jest właśnie patrzenie na takiego kogoś z zaskoczeniem. Coś nie gra, ale to już ja sobie, no tak. It happened the other night out in front of the hotel. I went outside to have a smoke, and this group of people like were walking by, and then they stopped, and I was like, dosłownie zeszłej nocy przyszedłem z hotelu na zewnątrz, żeby zapalić papierosa. Stoję sobie palę, przychodzi taka grupa ludzi, no i zaczyna na mnie patrzeć. Zaczyna na mnie patrzeć, niezręcznie. So, you know, in my mind, I'm thinking maybe I did something wrong. But also in my mind, I'm like, maybe they've never seen a black guy. Może zrobiłem coś nie tak. A druga myśl pojawia się w mojej głowie. Okej, może nigdy wcześniej nie widzieli żadnego obiektu. And then, and they just like kind of started like. So I took my cigarette and I was like, maybe I'm just gonna go in the hotel. Zaczęli między sobą szeptać, popatrując na mnie i moją reakcją było okej, może czas zgasić papierosa i wrócić do hotelu. So one of them actually comes forward, so I'm like, shit, I'm gonna have to fight. So then he finally says, are you Kratos? I'm like, oh, thank God. Chodzi i pyta, czy to ty jesteś Kratosem? O Boże, dzięki Bogu. So yeah, but yeah, I just forget. Like, you know, in my mind, I'm just like a dad. You know, that's it. So it still sometimes catches me by surprise that people recognize me. You know, because a lot of times when I wake up and look in the mirror, I don't recognize me.
zasadniczo tak, po prostu zapominam o tym na co dzień i zdarza się dosyć często, że łapię mnie to z zaskoczenia, że nadal że jestem sławny, ponieważ w mojej głowie generalnie na co dzień jestem ojcem. I zdarza mi się też, że wstając rano sam siebie nie poznaję w lustrze. Okay, yes. Fine. I have a question. Okej, dobra, po polsku. Mam pytanie odnośnie znanej sytuacji z znanym gangsterem z Stargate. Przyklejał załogę ekipy do krzeseł. Mam pytanie, kto był najtrudniejszym celem, ponieważ w pewnym momencie musieli się spodziewać. Wait, how can you remember all that? But you Kto był najtrudniejszym celem? Jak szybko kogoś przykleić i czy przykleił też kogoś na planie God of War? This is a question regarding a vicious prankster among the staff of Stargate and gluing people to chairs. So the question is, who was the toughest target to get? How do you glue somebody quickly to the chair? And did you glue anybody to the chair? Did I say glue anybody to the chair? Taped. Okay. On the God of War set. Well, the secret to taping someone to a chair. First of all, it's got to be good tape. You got to use duct tape. That's right. You got to use duct tape. And then it's all in the first wrap. Once you get that first wrap real quick, then you can take your time. So I think the best person I ever got on Stargate was Teal'ca. We had very early call times. Wydaje mi się, że najlepszym celem, jakim się udało dopaść w Stargate'cie, był Teal'ca i jakby była. I mieliśmy bardzo wczesne godziny startu na planie Stargate'u. So, it'd be 5:30 in the morning, and Teal'ca has a very bubbly personality. We understand. Oh, you understand? Oh, well then, what I need you to. I'm sorry. No. No. Więc zaczynaliśmy tak o 5:30 rano zdjęcia na planie, no i Tyrell ma taką bardzo radosną, taką przyjazną, energiczną osobowość. Which is great, but not at 5 or 5:30. Co na co dzień jest świetne, ale nie o 5:30 rano. So back in those days, I was still a very heavy drinker. W tamtych czasach nadal wciąż byłem całkiem ambitnym pijaczem. So I came to work and Terrell was like, No i faktycznie przyjeżdżałem o tej 5:30 rano na plan i byłem cały... A Tyrell natomiast była cała radosna na zasadzie... yeah, I don't So I was like, I don't get this little fucker. Padnę tą małą
So we were shooting that episode out on the beach, so there weren't like chairs around. Mieliśmy ten odcinek na plaży, więc w zasadzie nie było tam krzeseł. But there were trees. So I got one of the crew members to get her to come over, like they were checking her mic or whatever it was. But I got them to get her to go stand by a tree. Więc mówiłem się z jednym z członków ekipy, że pod pretekstem sprawdzania mikrofonu czy czegokolwiek podprowadzi ją pod jedno z drzew. So yeah, I got that first rap. So about 90 raps later, she was duct taped from here to her feet to the which was really funny until we had to stop shooting because it took about 30 minutes to get her off. To było generalnie całkiem zabawne, aż nie okazało się, że musimy zatrzymać zdjęcia, bo dojenie od tego trzeba zajęło godziny. So yeah, that kind of put an end to all the duct taping stuff. But I got quite a few people. To niestety był ostatni raz, jak udało się kogoś przykleić do czegokolwiek, ale musieliśmy zatrzymać ten żart z tego powodu, ale tak. But the funny thing is, on God of War, they had all heard these stories. So literally, for almost 5 years, I never saw duct tape at God of War. Ekipa pracująca przy God of Warze słyszała te historie i wiedziała, czego się spodziewać, więc przez 5 lat prac nie zobaczyłem ani razu roli taśmy na planie. Oh, what happened? The other girl quit? She quit, it was too much moving around? Teal'ca, what's with the dyed beard? What's with the dye? Pytanie jest o farbowanie brodu. You mean in the episode or right now? In the episode. Oh, okay. Oh, God. That was a really bad decision. So every year, at the start of the year, you go in and talk to the writers. In this case, for me, it was always Brad Wright. And we would talk about the character arc for that year. Na początku roku zawsze spotykasz się ze scenarzystami i w moim przypadku był to Brad, z którym spotykaliśmy się i dyskutowaliśmy na temat tego, jak ta postać ma rozwijać się w przeciągu następnego sezonu. So every year, I hated being bald. So every year during the off season, I would grow my hair out. So when I first would go see Brad at the beginning of the new year, I would say, "So Brad, hair?" Więc generalnie bardzo nie lubiłem być łysy w czasie kręcenia i na początku każdego roku, znaczy między sezonami, zapuszczałem włosy. Na początku każdego roku pierwsze, o co pytałem Brada, to było: Brad, włosy? And Brad would say, "Nie." A Brad odpowiadał: nie. That's no. So this one particular off season, I had dyed my hair blonde, and I dyed my goatee blonde. So, Więc w tej jednej konkretnej przerwie między sezonami zdecydowałem się farbować moje włosy na blond i moją brudkę również na blond. So, we start off the year. So, Brad, hair? Zaczynamy rok i znowu zadaję to pytanie. Brad, włosy? Nie. But I like that.
podoba mi się ta twoja broda. He said, you can keep that if you want. Możesz ją zachować, jeśli chcesz. So I was thinking, I'll show them, I will keep it. Pokażę im. So we didn't get to see a lot of dailies, which is the shots that we shot that day. So it was weeks before I saw what I looked like on camera with that. Podczas kręcenia nie dostawaliśmy zdjęć nakręconych tego dnia na koniec do obejrzenia, więc minęło ładnych kilka tygodni, zanim pierwszy raz zobaczyłem, jak to wygląda w wokół kamery. And when I saw it, I was like, that looks ridiculous. Zobaczyłem to, pomyślałem, o nie, to wygląda komicznie. So I went to Brad. I said, Brad, I gotta shave this. Nie, brat, to zgodzić. Because we would shoot different stuff from different episodes. So every episode that they had already shot parts of where I had we had to finish those episodes before I could shave it. Ponieważ nie kręcimy chronologicznie, kręcimy różne sceny z różnych odcinków w ciągu roku w losowej kolejności i wszystkie sceny ze wszystkich odcinków, w których już byłem z brodą, musiały te odcinki zostać dokończone, również z tą brodą. So finally, Brad came to my trailer and said, okay, we've shot everything we need to shoot. You can shave it now. And I said, Brad, why do you let me do it? It looks ridiculous. And he said, da. Pewnego dnia byłem przyczepy na planie, w każdym razie mówię, nakręciliśmy wszystko, co musieliśmy nakręcić, możesz zgolić tę brodę. Mówię, brat, dlaczego w ogóle pozwoliłeś mi to zrobić? Przecież to wygląda przekomicznie. Ja powiedział, tak. That means yes. Następne pytanie. Mogę? She has power. Czy zaczynając pracę nad tymi wrotami, w ogóle spodziewałeś się, że to będzie trwało aż 10 lat? I co w ciągu jakby całej pracy nad serialem od pierwszego odcinka do ostatniego sprawiło, że były jakby największą zmianą w trakcie kręcenia? Where are you going? Where are you going? I'm not done. Huh? Oh, okay. Co się zmieniło od pierwszego do ostatniego odcinka najbardziej w ciągu tych lat? Czy spodziewałeś się, że to tyle będzie trwało? Okay, so the question is, when you started working on StarCraft... Wait. Make sure you get the pants. That's awesome pants. Oh. Bet you're sorry you came now, aren't you? So the question is, I don't really remember. I know you got it. It's amazing. When you started working on Stargate, did you know that it will last for 10 years? And what was the thing that changed mostly for you on the span from first to last episode? No, nobody could know. I mean, we had a good idea that we had a chance to go for a while. Nie, tak naprawdę nikt nie wiedział. Mieliśmy takie poczucie, że jest szansa całkiem spora, że to się może udać, że to może trochę potrwać. I mean, because we were based on a fairly popular movie. Byliśmy oparci, jakby nasz marka była oparta o całkiem popularny film. And we had MacGyver. So we knew people were going to watch. So it was more about not messing it up than feeling the pressure of being a super show right out of the gate.
Więc wiedzieliśmy, że generalnie ludzie będą to oglądać i jakby ciężar został położony na tym, żeby tego nie skopać, a nie bardziej na tym, że musimy być super serialem od samego startu, żeby przyciągnąć ludzi. And it still never really dawned on us that the show was successful because we were actually, I think, starting our second season before the show ever started airing. We were guaranteed 2 seasons to start with, so we were guaranteed 44 episodes. Nie zdawaliśmy sobie sprawy w zasadzie, że serial zrobił się popularny, ponieważ jeszcze zanim pierwszy sezon trafił na ekrany, my już kręciliśmy drugi sezon, bo kontrakt od początku opiewał na 4 odcinki. Which these days is unheard of. Co w dzisiejszych czasach generalnie się nie zdarza. So we really had, no idea. But one of the first places that we traveled to was actually to Paris. And we were going down the Champs-Élysées. Champs-Élysées. Me? Wait. He's French. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ten serial faktycznie jest popularny. Dopóki się nie wybraliśmy na pierwszy wyjazd i faktycznie jakby pierwszym wyjazdem była podróż do Paryża, do Champs-Élysées, idąc przez Champs-Élysées. So at that time, I was still with my first wife. So I was walking like this. W tamtym czasie byłem jeszcze z moją pierwszą żoną, więc... And we hear, Monsieur Teal'ca! Oh, Monsieur Teal'ca! Me? And then all of a sudden, there was like 100 people gathered around me. And I don't know if you know any of the French. I nagle znikąd pojawia się setka osób dookoła mnie. Nie wiem, czy znacie jakichś Francuzów. But they are quite passionate about everything. Bardzo zaangażowani. So I was a little nervous because all these people are around. I'm not sure what they wanted. But it made my wife angry, so I liked it. Generalnie byłem dosyć niepewny, zdezorientowany tego, czego ci ludzie oczekują, czego ode mnie chcą, ale z drugiej strony to strasznie zdenerwowało moją żonę, co mi się podobało. So that was kind of when we first started kind of realizing that, hey, maybe we're onto something. But to run 10 seasons, that was our actual our actual goal was to do 5 seasons and then start doing movies. I wtedy w zasadzie dopiero zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że to się robi popularne i że faktycznie coś z tego może wyjść, ponieważ nie zakładaliśmy na początku, że to będzie 10 sezonów. Naszym pierwszym planem ambitnym było zrobienie 5 sezonów, potem przerzucenie się na robienie filmów. So when we ended on Showtime in America, we thought, okay, great, 5 seasons, very successful. Now we start doing movies. Wait a minute. Now the Sci-Fi Network wants to pick you up. So, okay, we'll do a 6th season, then start doing movies. Kiedy 5. sezon skończył się na Showtime w USA, stwierdziliśmy, okej, dobra, założyliśmy 5 sezonów, skończyliśmy, przechodzimy na robienie filmów. I wtedy Sci-Fi Network zdecydowało się podjąć temat robienia dalszych odcinków serialu. Stwierdziliśmy, okej, to robimy 6. sezon i przechodzimy na filmy. So every year we get another season and we'd sign 1-year contracts. So after season 9, dostajemy od nich umowę na 1 sezon i podpisujemy roczne kontrakty na pojedyncze sezony. Więc po tym, jak skończyliśmy 9. sezon, we actually signed a 2-year contract. So there's going to be season 10
And it's season 11. No wtedy po raz pierwszy dostaliśmy 2-letni kontrakt, który opiewał na 2 sezony, więc założyliśmy, że okej, czyli teraz już na pewno zrobimy sezon 10 i sezon 11. And so season 10, we had our highest ratings ever. So sci-fi canceled us. Sezon 10 miał najlepsze wyniki w historii StarGate'a, więc Sci-Fi Network skasowało serial. The moral of that story is don't sign 2-year contracts. Ale jest taki, nie podpisujcie kontraktu na 2 lata. Okej, i to będzie nasze ostatnie pytanie dzisiaj. Last question, right? Exactly. Okay. So I'll try to keep it short. We can get a couple questions. All right. Hi. So I was wondering whether mocap suits have any impact on acting. I mean, do they make it sort of more difficult to immerse yourself in the role with all those cameras mounted on your head and dots on your face? Pytanie jest, czy sesje motion capture były trudniejsze i jak wpływało to na tryb pracy przy czym? Not the actual suit, because they're like a skin diver, like a wetsuit. They're basically a wetsuit. So it almost feels like you're walking around naked, which doesn't take any getting used to at all. To wymaga trochę przyzwyczajenia się do tego, w jaki sposób się pracuje, ponieważ na początku jest, można zacząć od tego, że jest ten kostium, ten skafander, który generalnie przypomina piankę do nurkowania, więc w zasadzie jak się w nią ubierze, to człowiek się czuje, jakby był goły i chodził dookoła nago, co generalnie nie wymaga przyzwyczajenia. But what did take getting used to, and I'm not sure we ever got used to it, was the head rigs, because anytime you have the helmet where the camera points that way, but then you also have a camera on your thing that points at you. So anytime you have an intimate scene with someone, you gotta be so that's your head rig. So if you have like an intimate scene where you're talking closely, this is what you get. So that's without a translation, that might look weird. Trzeba się przyzwyczaić. To jest konstrukcja, którą zakłada się na głowę z kamerami, czujnikami, z kamerą, która jest skierowana z oczu bohatera i właśnie z tą kamerą, która była zamontowana, która jest ustawiona przed twarzą i filmuje twarz, więc za każdym razem, kiedy dochodzi do sceny rozmowy 2 postaci na planie, no dochodzi do również kolizji rusztowań na głowie, co było zainstalowane. You explain that, right? Oh, okay. So yeah, I mean that awkwardness never went away because till the last day of filming, we were still crossing swords. I ta jest zresztą związana z sytuacją właśnie z tymi rusztowaniami na głowie nigdy się nie skończyła, bo zawsze kończyło się na tym, że do samego ostatniego dnia zdjęć musieliśmy krzyżować miecze. I guess that means something different. So like because you were born with spatial awareness, and so you never get used to you are taking up more space than you think you are. So it was constant, and generalnie człowiek rodzi się z poczuciem jakby otoczenia, z poczuciem swojej przestrzeni osobistej i podczas kręcenia, podczas pracy nad grą jakby nie pozbywasz się tego pierwotnego instynktu, ile miejsca zajmujesz. Przyzwyczajasz się do tego, że zajmujesz więcej miejsca niż dotychczas. But the thing that was probably most difficult was the packs that you have to wear that align you in the scene. So it puts your character where it's supposed to be in the scene, and it tracks your character and feeds the information into the computers. I trudną rzeczą były takie
paczki, które nosiło się na sobie, które miały techniczne zadanie, umiejscowienie postaci w scenie, w grze, w tym miejscu, w którym powinna być odpowiednio zrenderowana, przeliczona itd. So what they told us is they're a little uncomfortable, they're a little heavy, but you'll get used to it. What they didn't tell us was they get really hot. Powiedzieli nam, że są trochę niewygodne, są trochę ciężkie, będziecie musieli na sobie nosić, ale generalnie się przyzwyczaicie, ale to, czego nam nie powiedzieli, to, że te zestawy robią się naprawdę gorące. So, which creates a problem, because when you sweat, the dots that they put, so you have get their facial expression, well, your sweat will take those off. So then they have to put them back on again. They have these little pins and they actually just put them on. I pojawia się techniczny problem, ponieważ jak człowiek się na planie w jakiejś sesji motion capture płoci, to te kropki, które są nanoszone na ciało, malowane na twarzy, żeby łapać wyrażenia twarzy postaci, zaczynają się zmywać, więc za jakiś czas musiał przychodzić ktoś z ekipy i takim specjalnym długopisem kandydata do roli, co sprawiało problemy. So to help try to combat that, they give you these fans that you're supposed to carry to fan your face. Więc żeby to zwalczyć, wręczali nam wiatraki, które mieliśmy ze sobą nosić, żeby się wietrzyć. So, but now, when you're rehearsing a scene, you have everyone's holding a fan, which is, but then you forget, and then you hit this, and it's like, and then your fan goes, so it's a very, I'm sorry. Kiedy już robimy jakąś scenę i wszędzie są zaangażowane te wiatraki, ludzie trzymają wiatraki i zaczynasz się obracać z tym całym rusztowaniem, haczyć o wiatraki, wywołujesz różne odgłosy, sprawdzać czyjeś wiatraki, czyjś wiatrak wplątuje się w twoje rusztowanie i tak dalej, i tak dalej. And the moral of that story is, don't cross swords with a fan in your hand. Jest taki, że jeszcze z wiatrakiem w ręce.